Hej kochani, witam na moim kanale. Dzisiejszy film to jak widzicie gadające ręce. Przed sobą i wokół mnie jest bardzo dużo palet Pat McGrath. Jest to marka, którą będę się dzisiaj wyłącznie zajmować. I celem dzisiejszego filmu jest zwyczajny declutter. Zazwyczaj w okolicy właśnie czerwca robię sobie taką czystkę w paletach. Sprawdzam, co mi się sprawdza, co nie i pozbywam się tego, co już przestało dawać mi jakąkolwiek przyjemność. I stwierdziłam, że w tym roku zacznę ten declutter od Pat McGrath, ponieważ jest to marka, która ostatnio dosyć mocno zaszła mi za skórę i wydaje mi się, że po prostu przestałam już czuć to coś w stosunku do niej, także zaczynamy od niej. Jestem już na etapie, w którym nie mam tak naprawdę żadnych tutaj emocji związanych z tą marką. Będę się pozbywać palet, których po prostu nie używam, których nie będę chciała używać, ponieważ są takie, których powiedzmy nie używam aż tak często, ale lubię je mieć, ponieważ ma jakiś wyjątkowy kolor, czy formułę, wykończenie, whatever. Natomiast sporo jest też takich, których totalnie nie dotykam i trzymałam je tylko dlatego, że jest to Pat McGrath i nie chciałam swojej kolekcji zaburzać, plus dawno temu miałam plany mieć wszystko, co Pat wydała. Z tego dawno już zrezygnowałam, natomiast no jak widzicie, kolekcja jest dosyć duża. Co jeszcze mogę powiedzieć tytułem wstępu? Na pewno wszystkie Mothership zostają. Także jeżeli myślicie, że któryś się pozbędę, no to od razu mówię, że nie. Są to na pewno palety, które najbardziej lubię w swojej kolekcji, także pokażę oczywiście Wam je wszystkie i coś tam powiem 3 słowa o każdej, natomiast od razu mówię, jeżeli liczycie na declutter Mothership, no to nie dzisiaj. Dobrze, słuchajcie, odsuwam to wszystko na bok i będę po jednej palecie Wam pokazywać i decydować, czy ją zostawiam, czy się jej pozbywam, czy ląduje na kubce może i w najbliższych tygodniach ją sobie bardziej potestuję i zdecyduję już tak ostatecznie. Natomiast nie chciałabym tej kubki mieć za dłużej, raczej idzie w te czy we w te. Nie mam dzisiaj litości. Oto co zrobię z paletami, których się pozbędę. Nie musicie się martwić. Takie palety zazwyczaj trafiają do moich przyjaciół czy bliższych znajomych, do rodziny, jeżeli takowa jest w okolicy. Także nic nie trafi na śmietnik. I pierwsza idzie na ścięcie Mothership Subliminal. Jest to dosyć stara paletka. Nie dość, że kupiłam ją z drugiej ręki, no to jeszcze u mnie troszeczkę czasu spędziła. Jest to bardzo ładna paleta, zdecydowanie w moim guście, jest chłodna, natomiast nie używam jej w ogóle. Tutaj naprawdę nie mogę sobie przypomnieć ostatniego razu, kiedy miałam tą paletę w rękach, kiedy coś z nią tutaj robiłam. Cienie dalej są w porządku, także na pewno osoba, do której trafi, będzie zadowolona. Ja też robię tak, że zawsze, kiedy robię declutter, wszystkie palety, które poszły na ścięcie, lądują w mojej szafie na okres około miesiąca. I jeżeli przez ten miesiąc żałuję tej decyzji i bardzo mi na przykład jakiejś palety brakuje, no to wraca do tej kolekcji. Nie jestem potworem. Natomiast po miesiącu wszystkie już trafiają do nowych domów, także ta leci na ścięcie. Nie dlatego, że mi się nie podoba, czy coś jest z nią nie tak, po prostu jej nie używam. I nie zapowiada się, żebym jej używała. Także ta z mojej kolekcji odchodzi. I następna szósteczka pochodzi z kolekcji Bridgerton i jest to ta pierwsza paleta, która się ukazała. Ona się jakoś nazywa Diamond of the First Water. Pięknie. I ona wygląda tak. Jest to paleta, która mimo swoich ograniczeń jest mimo wszystko bardzo mi przydatna. Bardzo oczywiście lubię ten astral niebieski, który tutaj jest przepiękny i wyjątkowy naprawdę w mojej kolekcji. Nie mam drugiego takiego cienia. Pat też raczej drugiego takiego nie ma, ponieważ ten, który jest w Subliminal Mothership 1 jest jednak inny. Natomiast przyznaję, że cień, który ja najbardziej lubię w tej palecie, to akurat jest ten. To jest taki błysk. Jezu, miałam nie swatchować, bo nie wyjdę stąd. To jest bardzo piękny cień, taki na co dzień, połączenie brązu, burgundu, coś wspaniałego. Jest to cień, którego na pewno zawsze używam, kiedy używam tej palety. Te dwa cienie wypiekane bardzo ładnie wyglądają też na policzkach, także z tej palety jestem zadowolona, do niej czasem wracam. Także ta zostaje. Ale ładne. Dobrze, ta zostaje. No i druga z serii Bridgerton, żeby już mieć tą serię z głowy, to ta paletka, ona się nazywała Belle of the Ball. I przyznam, że jeśli chodzi o te dwie, tą nawet lubię bardziej. Głównie dlatego, że ta po prostu, te astrale ma jeszcze lepsze. W zasadzie astral ten to jest
Nie wiem, czy nie mój kurczę ulubiony Astral od Pat. Że tutaj koło kocich zadrapań pokażę. To jest idealny cień typu Astral na co dzień. Dosyć takie ciepłe złoto, ale z nutką rose gold. No przepiękne. Dodatkowo mamy tutaj ten cień, który przypomina mi Gigabyte, czyli już chyba najbardziej kultowy cień Pat. Zgniła zieleń. Mamy też piękną miętę. Znowu róż, który bardzo ładnie wygląda na policzkach. Za tym matem nie przepadam. Jest to właśnie jeden z tych burgundowych matów Pat, które no, uczulają mnie. Ten akurat nie, natomiast mam jakąś traumę związaną z tym kolorem i po prostu od Pat staram się go nie używać. Natomiast pozostała część kolorów jest bardzo ładna, także zdecydowanie ta paletka zostaje. Jeżeli chodzi o szóstki, mam jeszcze taką i to jest moja pierwsza, słuchajcie, chyba paleta w ogóle od Pat, jeżeli dobrze sobie teraz przypominam. I jest to Mothership Rose Decadence i naprawdę nie wiem, słuchajcie, dlaczego moja kolekcja wygląda teraz tak, jak wygląda, ponieważ pierwsze starcie z marką było dosyć ciężkie. Powiedzieć, że nie lubię tej palety, to jest jakby ją pochwalić. Koszmarna jakość. Te cienie są suche, nie blendują się, cienie błyszczące nie są błyszczące. Generalnie bardzo słaba paleta, głównie jakościowo. Kolorystyka jest oczywiście bardzo ładna, no różana. Nie wiedzieliśmy jeszcze wtedy, że ta seria różana będzie trwać w nieskończoność, więc na tamten moment ta paleta była dosyć wyjątkowa. One czują się ładnie, natomiast na oku ja byłam bardzo z niej niezadowolona, także tutaj nie mam w ogóle żadnych oporów. Cieszę się, że w końcu mogę się pozbyć jej z kolekcji. I ostatnia szóstka, jaką posiadam w swojej kolekcji od Pat, to Velvet Liaison. Jest to paleta wydana na walentynki w tym roku, także jest to w sumie moja najnowsza szóstka w kolekcji. I jest to paleta całkowicie matowa. Nie wiem, czy widzieliście moją recenzję tej palety, bo jest już na kanale, miałam już wtedy kanał. Nie jest to dobra paleta, a już zdecydowanie nie jak na możliwości Pat McGrath. Da się oczywiście wykonać tą paletą makijaż, mogłaby to być paleta taka wspomagająca. Wiem, że tak wiele osób ją właśnie używa, ponieważ no, są tutaj wyłącznie maty. Natomiast ja w swojej kolekcji mam tyle lepszych matów niż te, że naprawdę do głowy mi nie przychodzi, żeby sięgnąć właśnie po tą paletę, mimo tego, że no, byłoby to dosyć poręczne, prawda? I tutaj z jednej strony mam ochotę ją zostawić, no bo jest mimo wszystko stosunkowo nowa w mojej kolekcji, nie ma nawet pół roku, a z drugiej strony mam wrażenie, że to jest takie czekanie tylko po to, żeby wyrzucić ją, nie wiem, za kolejne pół roku. Wydaje mi się, że jak na jakość Pat tematy są naprawdę słabe. Także wiecie co, miało być dzisiaj bez litości, także tej palecie już podziękuję. I schody tak naprawdę zaczną się teraz, ponieważ przede mną kłody. Zacznę więc może od tego, którego lubię najmniej i będzie to Eternal Eden. Kolejna różowa paleta. Jest to kłod, który tak naprawdę robi tylko jeden makijaż, więc jeżeli ktoś nie lubi różowego makijażu, no to bez sensu to trzymać. Bardzo nie lubię tego różowego matu, słuchajcie, to jest właśnie taki odcień różu, który jakoś mnie nie drażni wręcz. Ten jest dosyć ładny, taki właśnie rose gold, delikatny, bardzo fajny w wewnętrznym kąciku oka, natomiast nie jest absolutnie nic wyjątkowego. Nie jest to też żadna z tych formuł, nie jest formułą wyjątkową, specjalną Pat. Są to dwa metaliki po prostu i dwa cienie matowe. Także nie ma ta paleta absolutnie nic, co by działało na jej korzyść i pozbywam się jej ze swojej kolekcji. Następny kłod. Widzę, że to jest ten starszy, ponieważ ma złoty tył i nie ma nazwy na sobie, także brawo Pat. Natomiast zobaczmy, o, to jest Ritualistic Rose i jest to paleta samych wypiekanych cieni specjalnych Pat, także to jest dosyć wyjątkowy kłod. W odróżnieniu do tego, które pokazywałam Wam przed chwilą. Miałam nie swatchować. Jezus Maria. Może tak się uda pokazać. Bardzo ładna paletka. I przez to, że to są cienie wypiekane i są to kolory, które lubię w większości, to tą paletkę sobie zostawię. Nie zależy mi, żeby pozbywać się absolutnie wszystkiego, natomiast chciałabym, żeby Pat w mojej kolekcji znaczyła dla mnie to, co znaczyła kiedyś. I kiedyś była to dla mnie marka właśnie wyjątkowa, posiadająca wyjątkowe formuły. W tej chwili idzie już bardzo na masówkę i po prostu
kłóci się to z moim jakimś wyobrażeniem tej marki, dlatego ten deklater. Natomiast ta paleta jest bardzo dobra, jest to specjalna formuła, która różni się od innych formuł w mojej kolekcji, także ta paletka zostaje. I może trochę zamieszam, nie będę teraz szła samymi kłodami, bo to będzie trochę nudne. Weźmy sobie może Mothership. 4, czyli Decadence, też nie ma nazwy z tyłu. I jest to jedyna Mothership w kolekcji PAD, która nie posiada ani matów, ani cieni tych astralnych wyjątkowych. Jest to paleta samych metalików i według mnie jest to jedna z lepszych jej palet, ponieważ wszystkie te metaliki są absolutnie przepiękne. I owszem, zazwyczaj korzystam jeszcze z jakiejś innej palety, kiedy używam właśnie tej, ponieważ ja po prostu lubię maty. Natomiast zdecydowanie da się wykonać nią makijaż. Są to też takie błyski, które są metaliczne, natomiast da się je użyć albo jako taki one and done shadow, albo oczywiście w połączeniu z innymi. No nie będę naprawdę wszystkiego swatchować, bo tak się nie da, ale może ze 2. Ta paleta jest już naprawdę stara, słuchajcie, ale tak się pięknie dalej swatchuje, jest kremowa. Cudeńko, dalej pachnie. Jest to paleta, która pachniała waniliowo i dalej ten zapach czuję nawet teraz stąd. Zobaczcie, jaki to jest kremik. To jest masełko. Piękny błysk. Naprawdę, jedna z lepszych palet. Także jeżeli myślicie o Mothership, a nie pomyśleliście o tej, bo nie ma tych cieni astralnych, naprawdę nie bójcie się tej palety. Jest świetna. Oczywiście zostaje. I może jeszcze jedną Mothership, tak czemu nie w sumie. To jest numer 9 i ta już ma, słuchajcie, nie 9, 6. I to jest jedna z pierwszych moich Mothership w kolekcji. Paleta, której również nie polubiłam od samego początku. Zastanawiam się teraz, czemu ja w ogóle brnęłam w tą markę. Tutaj natomiast mam problem z formułami. Wydaje mi się, że dostałam jakiś lewy badge. Coś tutaj nie wyszło. Kolorystyka jest przepiękna, jest bardzo jesienna, bardzo grungy. Ja uwielbiam takie kolory. Natomiast z jakiegoś powodu maty są bardzo suche. Te astrale również są suche i przez to nie współpracuję się z nią tak dobrze. Także kto wie, jeżeli trafię na odpowiednią promocję, wydaje mi się, że może kupię nową, zobaczę czy formuły są lepsze i po prostu tej się pozbędę, a będę miała Mothership z dobrą formułą, ponieważ no, tu jest coś dziwnego z tymi formułami. Natomiast mimo wszystko jest to paleta, którą bardzo łatwo wykonać właśnie makijaż jesienny, czy w ogóle ciepły makijaż. Ja akurat nie jestem wielką fanką tego, gdzie jest mój palec tutaj, tego lawendowego koloru. Może przez to właśnie, że jest suchy i według mnie naprawdę średnio wygląda z tymi ciepłymi tutaj musztardami i zieleniami, ale widziałam sporo makijaży naprawdę ładnych, także to są jakieś moje ograniczenia. Także jak najbardziej zostaje. Jako następną paletkę sięgnę sobie może po tą piąteczkę z kolekcji Star Wars. To jest The Golden One. I to była paletka, która bardzo mnie zaskoczyła, ponieważ na początku nie chciałam jej w ogóle kupić. Kupowałam tę pozostałą 2. Potem jednak wzięłam chyba wszystkie 3 w zestawie, ta nie przyszła, no jakieś były tam jajca. Natomiast jak już przyszła, to okazało się, że ta fenomenalnie wygląda na oczach. Oczywiście formuły w tych właśnie piąteczkach są zmienione, są bardzo kremowe, bardzo błyszczące. Bardzo polecam. Wydaje mi się, że ostatnio były te paletki w ogóle na jakiejś koszmarnej przecenie typu 50%. Chyba moja koleżanka taka internetowa kupiła tylko nie tą Star Wars, tylko świąteczną, którą zaraz będę pokazywać, za bodajże 15 czy 17 euro. Strasznie małe pieniądze jak na tą formułę PAD. Także owszem, nie jest to jakaś paleta bardzo wyjątkowa, oryginalna, natomiast formuły są przepiękne, bardzo lubię ją używać i ona zdecydowanie zostaje w mojej kolekcji. I podobnie myślę zrobię z tą paletką, również z kolekcji Star Wars. To jest, jak to się nazywa, Sith Seduction i ona jest już bardziej grungy, dosyć ciemna paletka. Ta ma znowu same błyski w sobie, natomiast te błyski, słuchajcie, są... To jest sam krem. Naprawdę przepiękny kolor. Dziwne miejsce też do swatchowania sobie wybrałam. Ale tak to wygląda. Wszystkie te pionki naprawdę mają wyjątkowy błysk, wyjątkową formułę i zdecydowanie zostają. Także zostawiam tą.
Już od razu mogę szybko przez nie przejść, bo w sumie wiadomo, że zostają. To jest Divine Droid. Tutaj mamy znowu bardzo taką zabawną historię. Można powiedzieć, że letnią. Kolory bardzo takie nie pad. Mamy i błękit, i fiolet, i zieleń, róż. No naprawdę bardzo fajna historia. Również same błyski. Także jest to paletka, którą raczej używam, żeby sięgnąć po jakiś konkretny kolor. Zazwyczaj jest to właśnie ten niebieski oraz ten zielony tutaj na samym dole. Taka raczej paletka akcentów, ale bardzo ją lubię. Jest naprawdę fantastyczna. I te palety świąteczne, o których wspominałam, że koleżanka sobie dokupiła, bo były tanie, to są właśnie te. No, mogę je tak pokazać. I pierwsza z nich to Bronze Bliss. To jest chyba moja ulubiona z tych dwóch. Niezwykle elegancka, ale też mocno błyszcząca paleta. Jak widzicie tutaj w tym środkowym cieniu już robię niezły dołek. Tutaj mamy 4 błyski oraz jeden mat, taki no czarny, ale nie jest to taki czarny, nie jest to smoła. Można tym wykonać bardzo prosty i bardzo elegancki makijaż, używając dosłownie 2 cieni, właśnie tej czerni oraz któregokolwiek z błysków. Bardzo jej się udała ta paleta. Drugą lubię troszkę mniej, ponieważ nie jest to do końca moja kolorystyka, znowu różowa. Pad naprawdę zepsuła róż dla mnie. Bardzo rzadko w tej chwili mam ochotę na różowe makijaże, natomiast jak już mam, jest to paleta, po którą sięgam, ale jeżeli miałabym taka naprawdę bardzo bezlitosna dzisiaj, to myślę, że z tych wszystkich piąteczek ta poleciałaby pierwsza. Ale tylko ze względu na kolorystykę. I żeby było ciekawiej, weźmy teraz może mega paletę. To jest mega paleta Celestial Odyssey, czyli ta sprzed 2 lat. Wow. To jest właśnie ta, z którą były wielkie problemy z wysyłką, ponieważ wszystkie palety, nie palety, tylko cienie pękały podczas transportu. Ja również dostałam taką jedną pękniętą paletę i przysłali mi tą właśnie w ramach reklamacji. I wydaje mi się, słuchajcie, że jest to paleta ta świąteczna, która najbardziej mi się podoba, ponieważ te błyski są różnorodne, tak? Wszystkie natomiast są bardzo takie na co dzień, jak dla mnie. Ale mamy tutaj trochę róży, trochę szampanów, mamy złoto oczywiście. Natomiast bardzo lubię tutaj ten taki morski kolor oraz oczywiście ten zielony. Przepięknie też wyglądają razem. To jest też bardzo taka ciekawa, zgaszona lawenda, wymieszana trochę z szarością. Jedyne co w tej palecie nie lubię to maty. Matów to jest bodajże 4 i wszystkie, no może poza tym brązikiem, są po prostu jakąś tam wariacją różu i według mnie to był po prostu strzał w kolano, ponieważ ta paleta byłaby znacznie lepsza, gdyby posiadała trochę inne maty. Błyski bardzo fajnie, bardzo fajna jakość, bardzo ciekawe kolory, różnorodne, natomiast maty położyły tą paletę. Mimo wszystko jest to moja ulubiona mega paleta, także ją sobie zostawię. Natomiast nie wiem, słuchajcie, co zrobię z tegoroczną mega paletą, czyli Celestial Nirvana, ponieważ ona, mimo tego, że ja jestem naprawdę wielbicielką kolorów i to, że pad wydała jakiekolwiek kolorowe maty było dla mnie po prostu szaleństwem, bardzo się cieszyłam z tego powodu, to według mnie jakość tych matów pozostawia wiele do życzenia. Nie wiem, czym się ludzie tak zachwycają, nie wiem, czy nie mają po prostu dobrych indie kolorowych matów czy co, natomiast te są niezwykle suche. Błyski są ok, naprawdę nic specjalnego. Wiecie co, ją może dam na kubkę może, jeszcze się trochę nią pobawię, żeby zdecydować tak na pewno. To, co mnie powstrzymuje, żeby tak od razu ją wyrzucić, to to, że nie ma takich innych kolorów w kolekcji pad. Są naprawdę wyjątkowe. Nie ma takiej zieleni, nie ma takiej czerwieni, granatu nawet, więc jest to w jakiś sposób wyjątkowe, tak? Przynajmniej wyjątkowe dla marki. Da się też tym zrobić ładny makijaż, po prostu on nie powala. A ja bym jednak chciała, żeby moje makijaże pad powalały. Także jako pierwsza paleta ląduje na kubce być może. Wróćmy trochę może do mat, ponieważ jest ich sporo, żeby przez nie przejść. To jest numerek 5, czyli Bronze Seduction. Jest to paleta, która, jeżeli dobrze pamiętam, jest bestsellerem i z jakiegoś powodu jest najbardziej lubiana przez większość ludzi. Większość uznaje ją za taką paletę właśnie idealną na dzień i
posiadającą najbardziej neutralne kolory. Ja się z tym nie zgadzam, uważam, że są lepsze Mothership niż ta. To tak naprawdę była ostatnia Mothership, którą kupiłam, także widzicie, jak jest priorytetowo u mnie ustawiona. To, co w niej bardzo lubię na pewno, to te Astrale, zwłaszcza te 3. Ta czerwień tak sobie nie ma w sobie drobinek, jest bardziej gładka. Ja też czerwień noszę raczej w matach, nie przypadam za czerwienią błyszczącą. Natomiast ta strona rzeczywiście jest bardzo dzienna, bardzo neutralna. To jest właśnie burgund, który powoduje u mnie reakcję. Jest bardzo suchy, nie lubię go nosić. Wiem, że sporo ludzi ma z nim problemy w swoich paletach, także nie jestem odosobniona przynajmniej. Generalnie, tak jak mówię, Mothership się nie pozbywam, także na pewno zostaje, nie muszę się zastanawiać. Natomiast znowu, jakbym miała być bardzo bezlitosna albo zmniejszać swoją kolekcję do kolekcji takiej normalnej osoby, to myślę, że ta by ze mną nie została. Ale teraz zostaje. No i jeszcze jedno Mothership. Zróbmy 1, Subliminal. To jest moje dzieciątko po prostu. Uwielbiam tą paletę. Kocham nad życie. I to jest jedna z palet, które naprawdę jakby, nie wiem, nie daj Boże, dom mi się palił i musiałabym sięgnąć tylko, nie wiem, 2 palety ze sobą. Zapewne byłaby to ta. Jest to paleta absolutnie idealna. Oczywiście chłodna. Wiem, że na niektórych wygląda dosyć szaro. Ja akurat lubię takie kolory, także mi to nie przeszkadza. Tutaj wszystkie Astrale uwielbiam. Również ten niebieski używam i pięknie łączy się z szarością, z tołpami. Po prostu jest przepiękny. Plus mam niebieskie oczy, więc to też ładnie mi te oczy podbija. Zdecydowanie tak. Dobra, wróćmy może do kładów, bo trochę ich ominęliśmy. Znowu złote opakowanie, także widzę, że to jest jakaś starsza paletka, czyli Iconic Illumination, jeżeli dobrze pamiętam. No wkurzające to jest, słuchajcie, że nie ma z tyłu napisane, jak się ten kład nazywa. I znowu, tutaj jest mały problem, ponieważ jest to znowu paleta samych wypiekanych cieni, także wyjątkowa, bardzo wyjątkowa. Ten cień bardzo lubię. Ma bardzo dużo takich błyszczących drobinek. W sumie trochę teraz przypomina mi Moonstone z Bobbi Brown. One są w ogóle tak przepięknie błyszczące. Ojejku, masełko. Jedyny cień, jakiego nie lubię z tej palety, to znowu to Bordeaux. Po prostu zazwyczaj takich cieni nie noszę. Natomiast pozostałe 3 są przepiękne. Zwłaszcza te 2 jaśniejsze lubię nosić. I znowu jest to kład, który coś wnosi do mojej kolekcji. Jest to wyjątkowa formuła. Szkoda by mi było się jej pozbyć. Mimo tego, że nie używam jej za często. Także ten zostaje. Dalej mam kład o nazwie Deep Space Divinity. Jak widzicie, musiałam się już posługiwać naklejkami, żeby wiedzieć, jak się nazywają. I jest to kład, którego nie lubię z wielką pasją, słuchajcie. Ta czerwień właśnie powodowała u mnie straszne reakcje alergiczne. Płakałam, jakby się naprawdę coś stało. To jest niby duochrom, natomiast jest to duochrom, który mają wszystkie chyba możliwe marki. Nawet MAC Cosmetics ma kolor o nazwie Club, który jest bardzo, bardzo podobny do tego, a tamten dzień ma już nie wiem ile lat. 1000. Tutaj mamy szampan złoty, nic nowego. Tą paletę z miłą chęcią oddam komuś innemu. I w tym samym czasie co Deep Space Divinity wyszła też druga paletka, która się nazywa się Bronze Borealis. To było chyba na święta 2 czy 3 lata temu. W każdym razie to miał być mój, słuchajcie, idealny kład dzienny do podróżowania, ponieważ swego czasu szukałam właśnie takiej palety, z którą będę mogła jeździć, która będzie mi dawać taki właśnie typowy, dzienny, brązowy makijaż. Natomiast okazało się, że znowu ten mat jest mocno czerwony, natomiast reszta tych błysków, mimo że są dobrej jakości i nie powodują żadnych problemów, są trochę ciemne. Nie ma tutaj żadnego jasnego cienia takiego do wewnętrznego kącika, czy po prostu jak chcę jakiś jaśniejszy makijaż. Ten wbrew pozorom nie jest taki jasny. Do wewnętrznego kącika, przynajmniej dla mnie, niezbyt się nadaje. Także tutaj ta paleta jest po prostu nijaka. Nie zachwyciła mnie, no co nic do niej nie czuję, także ona też wyleci tym razem, myślę. Tak? No nie sięgam po nią, totalnie nie sięgam po nią. Ona wylatuje. Zwłaszcza, słuchajcie, że jest inny kład od par, który został wykonany dużo lepiej, Venus in Flares. I
jest to kłod, który właśnie bliżej mu jest już do tego, co wtedy szukałam, ponieważ ten cień błyszczący jest znacznie jaśniejszy niż tamten. Ten cień również jest trochę zbyt czerwony, ten matowy, natomiast nie aż tak. Dalej jest to brązik, trochę po prostu mógłby być mniej ciepły. Natomiast to jest cień specjalny. Nie jest pieczony, natomiast jest to taka bardzo błyszcząca i posiadająca dużo takich drobinek formuła pad. Także jest to trochę coś więcej niż metalik, natomiast mniej niż astral. I to się już pięknie tutaj błyszczy. Zobaczcie na ten błysk. Oślepiający. Także to może być dla mnie takim kłodem od pad, takim typowym dziennym, albo właśnie takim na wyjazdy. Tą paletkę chętnie zostawię sobie. Jak widzicie, kłodów za dużo nie zostawiam, także dalej mamy Risque Rose. O Boże, no właśnie, to jest paletka, z której raz, że ten cień mi ucieka. Cień, który wywołał wielkie poruszenie, ponieważ rzeczywiście jest piękny. Jest to właśnie znowu taka szara lawenda, dosyć chłodna. Natomiast nie wiem, ale ten róż wywołuje u mnie jakąś agresję. Nie mogę na niego patrzeć, po prostu razi mnie. Zobaczcie, jak lepiej wygląda ten kłod bez niego. Brąz jak brąz, nic takiego, ale jest w porządku i tutaj mamy dosyć podrzędny metalik. Totalnie nic nie wnoszący do mojej kolekcji, po prostu kolejny róż. No i tutaj mam o tyle problem, że ten kolor jest wyjątkowy dosyć. Jest ładny, natomiast nie sięgam po niego przez to, że jak myślę o tym kłodzie, to pierwsze co myślę to o tej wściekłym różu, który powoduje mnie już drgawki na sam widok. Wydaje mi się, że coś podobnego do tego Lavendering może być albo w Mothership 3, albo może w mojej kolekcji Terra Mons, bo jak tak teraz patrzę, to no jest to bardzo ładny kolor, bardzo też właśnie chłodny. Ja lubię takie chłodne, jasne błyski, ale wydaje mi się, że nie jest warto trzymać ten kłod tylko dla tego jednego koloru. Także pozbywamy się go. I już ostatni kłód, jaki mam, to Interstellar Icon. Jest to kłód, za którym w pewnym momencie szalałam. Nie mamy tutaj żadnego matu. Wszystko to są metaliki, błyski. Tutaj mamy nawet duochrom. Taki niebiesko-fioletowy. I na początku bardzo lubiłam go używać. Potem zauważyłam, że nie jest aż tak błyszczący. Wydaje mi się, że to wszystko zbiegło się w czasie, jak odkrywałam Indie i kupowałam coraz więcej Terra Mons, potem Gliona i po prostu te duochromy właśnie takie od marek mainstreamowych przestały robić na mnie wrażenie. Nie wiem, co zrobić z tą paletką. Ładna jest niby, ale ja wiem, nie używam jej w ogóle. Też jest właśnie kwestia tego, że jak już oddaję te palety, to chciałabym je oddać w stanie, w którym one są jeszcze do użytku. Nie czekać, aż mi się zepsują, czy przestaną dobrze swatchować, no bo wtedy to już po prostu śmietnik. Dobrze, wiecie co? Ona pójdzie na kubkę być może razem z tą mega paletą. Spróbuję ją trochę jeszcze poużywać, ale jestem bardziej na nie niż na tak. Zostało mi jeszcze może Mothership oraz jedna mega paleta, także przejdźmy może teraz przez kilka. Mothership numer 2. To jest paletka, którą obok właśnie piątki używam najrzadziej. Nie wiem dlaczego, jest ładna, natomiast jest po prostu zwyczajna. I wbrew pozorom ciężko mi tutaj zrobić jakiś inny makijaż niż po prostu brąz ze złotem. Ta zieleń jest bardzo ładna, też kilka razy ją używałam, natomiast no, nie jest to zieleń akurat, którą zazwyczaj używam. Jest po prostu taka, nie chcę powiedzieć płaska. Ta zieleń jest po prostu bardzo taka metaliczna, mało drobinkowa, mocno zmielona i wbrew pozorom dosyć ciemna. Także na co dzień tak średnio mi podpasowuje. Natomiast tak jak mówiłam, Mothership się nie pozbywam, także jak najbardziej zostaje. Obok mam właśnie jeszcze trójeczkę, którą uwielbiam. To jest Subversive.
Genialna paleta, jeżeli chodzi o makijaże wyjściowe, ale nie tylko. Da się z nią też zrobić makijaż dzienny. Może kiedy się przemycę do jakiegoś chat make-up. Absolutnie wyjątkowa paleta, słynny już Gigabyte, o tutaj. Ten cień też bardzo lubię i często dosyć używam. Generalnie Astrale z tej palety to jest mistrzostwo świata. Mistrzostwo. Jedyne, jeżeli musiałabym się już naprawdę czepiać tutaj tej palety, to to, że ten cień matowy, który jest ten w sumie jedynym cieniem takim przejściowym, którego możemy tutaj użyć, jest dosyć ciemny. Da się oczywiście go wyblendować, natomiast te makijaże nigdy nie wyglądają tak, wiecie, lekko. Ale od tego są inne palety, możemy się czymś innym wspomóc, także nie ma problemu. Ta jest jedną z moich naprawdę ulubionych. Następna jest 10, Mothership 10, to jest w sumie najnowsza, która ma już prawie rok. Czekamy teraz na wypuszczenie nowej Mothership. Bardzo jestem ciekawa, co to tym razem będzie. Ta, jeżeli chodzi o kolorystykę, bardzo mi odpowiada. Można by znowu tutaj ten czerwonawy mat przysłonić i dać cokolwiek innego i byłoby lepiej, no ale okej. Astrale bardzo fajne, bardziej w stylu indie niż Pat McGrath, ponieważ są bardzo takie flejki, no i nie są niestety pieczone. To jest ich duży minus. Natomiast w dalszym ciągu bardzo lubię ich używać. Po prostu jest to paleta, która mniej kojarzy mi się już z Pat. Jeżeli na przykład zobaczyłabym te cienie tak właśnie zesłoczowane gdziekolwiek, to no Pat McGrath nie byłaby raczej marką, którą posądziłabym o te cienie. Raczej powiedziałabym, że jest to jakaś marka indie niszowa. Co niekoniecznie musi być komplementem, jeżeli chodzi o Pat McGrath. Dobrze, także ona jak zwykle zostaje. No i mamy teraz 7, Divine Rose, tą oryginalną. To jest jedna na pewno z moich ulubionych Mothership. Ona jest po prostu bajecznie prosta w użytkowaniu. Nie da się nią zrobić złego makijażu, nie da się z nią jakoś zepsuć tego makijażu. Jest po prostu tragicznie prosta i przez to jest wspaniała. Mamy jaśniejsze cienie przejściowe, mamy fajny cień matujący do pogłębienia kącika. Przepiękne astrale, które są jasne. Ja bardzo lubię właśnie takie jasne, wyjątkowe cienie. Generalnie naprawdę jedna z lepszych, od której według mnie warto zacząć swoją przygodę z Pat McGrath. Ta, która ukazała się po niej, czyli Divine Rose 2. To jest taka jej starsza siostra, która lubi troszeczkę mocniejsze kolory, ale również jest tej podobnej kolorystyce. Jest to paleta, którą jak dostałam, w sensie kupiłam, dostałam ze sklepu, totalnie w niej przepadłam, używałam ją non-stop. Bardzo mi się podobała i generalnie każdy makijaż, który nią wykonywałam, był zjawiskowy. Tutaj znowu przykryłabym ten róż taki ostry, który razi w oczy. No jest koszmarny. Naprawdę uważam, że jest niepotrzebny tutaj. Natomiast jak go przykryję, paleta jest mega i również jedna z moich ulubionych. I ostatnia Mothership, jaką posiadam, jaka w ogóle jest w ofercie, to jest 9, czyli Utopian Dream. To jest paleta, z którą na początku się nie lubiłam, bo to znowu jest różowe, ale nie do końca takie bardziej jakby koralowe. Nie do końca zgadzałam się po prostu z tymi kolorami, nie lubię takich kolorów na sobie. To, co uratowało tą paletę, to właśnie ten lawendowy astral, który jest przepiękny. Tutaj pewnie wygląda trochę bardziej jak różowy, natomiast posiada takie właśnie lawendowe drobinki, fioletowe w zasadzie, które na oku wyglądają przepięknie. Ja bardzo lubię go łączyć właśnie z tymi dwoma matami, robiąc takie jakby halo eye i na środek powieki daję właśnie tylko ten albo ten astral i w sumie makijaż jest zrobiony. Jest chyba nawet taki makijaż u mnie na Instagramie, jeżeli chcecie zobaczyć. W każdym razie jest to paleta, z którą początkowo nie było mi po drodze, teraz już bardziej, ale no, nadal nie będzie w moim top 5. Ale wszystkie Mothership zostają, także przynajmniej nie muszę o tym myśleć w tej chwili. I ostatnia, słuchajcie, paleta, jaką tutaj mam, to jest paleta, którą musiałam przełożyć do czegoś takiego, ponieważ rozerwałam celowo opakowanie. Ojej, strasznie to głośne było, przepraszam. To jest generalnie mega paleta, pierwsza mega paleta, którą Pat wydała. Znowu Celestial coś, ale już nie pamiętam, szczerze mówiąc, nie ma to znaczenia.
Jest to paleta, którą bardzo lubiłam. Bardzo nie lubiłam tego opakowania zewnętrznego, natomiast zawartość wewnętrzna bardzo mi pasowała. Zwłaszcza tutaj ten cień, który jest znowu takim duochromem. Jak widzicie, bardzo podobny do tego z paletki Deep Space Divinity. Także no nie jest to jakiś wyjątkowy cień. Bardzo lubiłam też chyba, gdzie on jest, ten zielony i chyba ten. To są takie bardzo fajne metaliki, absolutnie nic wyjątkowego, nic przez co warto jakoś polować na tą paletę, broń Boże. Ona jest już bardzo stara i na pewno ci, którzy chcą ją sprzedać, nie mają żadnych świeżych tutaj egzemplarzy. Jak widzicie, jest w stanie opłakanym. Maty 2 mi się pokruszyły, zresztą obu tych matów nie lubię, także tutaj nie mamy żadnych problemów. Myślę tylko, czy nie wybrać sobie właśnie tych kilku metalików, które lubię i może je zachować, a całej reszty się pozbyć i odzyskać pustą paletę. I słuchajcie, chyba tak zrobię, bo no nie mam sumienia jej całej wyrzucać, nie ma też takiej potrzeby. Natomiast nie czuję też potrzeby trzymania całej tej palety w swojej kolekcji, bo zwyczajnie jej nie używam. Także myślę, że tak, zostawię sobie ten. Aha, one są... O kurczę. Trochę się przykleiły. Także zostanie ten. Oj. Ten. To są te, które swatchowałam teraz. No, takich kolorów to ja mam, kurczę, na pęczki. O, to jest taki rose goldzik, to może jeszcze tego zostawię. No i tyle chyba, słuchajcie. Zostawiam sobie te 5 kolorów, które tutaj nawet się nie chcą wyostrzyć, a tego się pozbędę i odzyskam paletę. Na szybko na zbliżeniach pokażę Wam te, co zostają. Nic absolutnie wyjątkowego, ale lubię je po prostu i uważam, że taki kompromis jest w porządku. I to już, słuchajcie, wszystko. Wydaje mi się, że poszło mi nie najgorzej. Tak naprawdę ta kolekcja moja to jest w zdecydowanej większości po prostu motherships, których jest 10 i wiedziałam, że ich się nie pozbędę, także no tutaj 10 wiedziałam, że na pewno zostanie. Nie byłam pewna, jak będzie z tymi mega paletami, także jedna została rozczłonkowana, a ta została na kubce może razem z Interstellar Icon, także 2 na kubce być może. Pozbywam się tutaj 3 tych szóstek oraz 4 kładów, czyli 7 tych palet oraz tej wybrakowanej mega palety, także powiedzmy, że 8. Także pozbywam się 8 palet od Pat McGrath i słuchajcie, nie mogłabym być szczęśliwsza. Jeżeli dobrze pamiętam, w sumie miałam ich 32. Tak, 32 palety miałam, także minus 8 mam teraz 24. Uważam, że jest to fantastyczny wynik. Od razu czuję się lepiej. I to już, słuchajcie, wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dajcie mi znać, czy Wy macie markę, której wiecie, że raczej się nie pozbędziecie, albo ciężko byłoby Wam się pozbyć palet tej marki, oraz jak często robicie declutter. Ja, tak jak mówię, zazwyczaj 2 razy w roku, czasem szybciej, jeżeli jakaś paleta mnie zdenerwuje. Natomiast tak te 2 razy w roku staram się jednak robić to w miarę regularnie. Dajcie mi też znać, czy jesteście zainteresowani kontynuacją tej serii, czy mam inne swoje palety również zdeklaterować tutaj na wizji, może trochę w innej formie. Nie wiem, czy to dobre było ujęcie. Myślę, że następne części nie byłyby już tak tematyczne, jeżeli chodzi o markę, ponieważ jedyną marką, z której mam więcej palet, jest Natasha Denona. To jest w ogóle najbardziej liczna marka w mojej kolekcji. Natomiast tutaj wiem, że raczej bym się niczego nie pozbyła, albo może tylko kilku, które mogę przemycić w innym filmiku. Dobra, nie będę tutaj gadać, bo w sumie nawet mnie nie widzicie, jest to dosyć dziwne. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już naprawdę w następnym odcinku. Pa, pa!